dzisiejszej recenzji mam dla Was Neadzwor X600, następcę Neadzwora, a jakże X500. Robot odkażający, który ma zasadniczą tą tutaj różnicę, czyli ma radar. Będzie o wiele lepiej niż przy jego poprzedniku, a gdzie dokładnie jest lepszy i co jeszcze fajnego poprawili, to wszystko w recenzji. Szybki rzut oka na to, co znajdziemy w pudełku, jeżeli jakimś cudem nie oglądaliście unboxingu. Znajdziemy tam samego odkurzacza. Największy pojemnik na wodę, jaki można sobie wymyśleć. Był tak duży, że się nie zmieścił do pudełka ze zwykłym odkurzaczem. Szmatki wielorazowe. Stacja ładowania. Dwie pary szczotek bocznych zapasowych. Tak, poszaleli. Mamy tutaj grzebień, mamy tutaj nożyk na włosy, grzebień do czesania, do czyszczenia, a tutaj jeszcze bardziej grzebień niż tamten był grzebień. Filtr zapasowy oraz kabel zasilający. Ciężko jest na nowo wymyślić koło. Dlatego ciężko jest zrobić robota odkurzającego, który nie wygląda jak wszystkie inne roboty odkurzające. Neadzwor X600 wygląda raczej tak jak znane i lubiane, tak bym go określił. Więc tak, jego szerokość 33 cm. Mamy tutaj robota z radarem, czyli mamy wieżyczkę, dzięki której jest w stanie sobie zmapować pokój, pomieszczenie. Ogółem rozwiązanie znane z większości robotów odkurzających. Tutaj z tyłu mamy przycisk Power oraz przycisk powrotu do ładowania oraz taką ikonkę informującą o Wi-Fi. Czyli, że gdy dłużej przytrzymamy, to on wchodzi w tryb parowania. Co jest innego w tym robocie odkurzającym? To jest ten oto przycisk Power oraz wejście na zasilanie. Bo może on być ładowany zarówno normalnie po prostu stacją ładowania, do której on sobie sam podjeżdża, tak jak wszyscy inni, ale możemy też, jeżeli chcemy, podładować go bezpośrednio kablem. Ja osobiście za bardzo nie widzę tutaj zapotrzebowania, ale wiem, że dużo osób pisało, że mimo wszystko jakoś z tego korzystają. Teraz spojrzymy na niego od spodu. Zaczniemy od dwóch szczotek bocznych, lewa oraz prawa, plus dla niego, że mamy dwie szczotki boczne. Nie rozumiem, dlaczego producenci lubią tylko jedną. Tutaj teraz mamy szczotkę główną, wykonaną z włosia oraz gumy, też na plus. Możemy z jednej strony, z tej to było, ściągnąć ją, żeby prościej ściągać włosy. Na minus, że nie możemy z dwóch stron ściągać. Skoro już umożliwili to z jednej, to czemu nie z dwóch? No, ale zawsze coś. Gdy spojrzę sobie na sam pojemnik, tutaj mamy pojemnik na śmieci, dostęp do filtra. Proszę. I w ten sposób opróżniamy pojemnik na śmieci. Drugim pojemnikiem jest pojemnik na wodę. Pojemnik na kurz miał 600 ml pojemności i pojemnik na wodę ma 350 ml. Tak jak widzicie, jest duży. Mamy tutaj szmatkę, którą nakładamy, wsuwamy i potem ją na rzepy dajemy, żeby woda się przedostawała. Tu jest wejście na wodę, którą wlewamy. Pamiętajmy o tym, żeby to była woda, ewentualnie woda z takimi detergentami specjalnych do robotów odkurzających. Nie dawajcie tam zwykłych płynów do mycia podłóg, bo one najczęściej zapychają filtry i potem jest problem. Jaki jest to duży minus tego pojemnika, to to, że nie ma żadnej blokady dla wody, więc jeżeli na przykład zostawicie go, zapauzujecie gdzieś, albo on skończy mopować i zostanie gdzieś i będzie ta woda, to ona będzie przeciekać w danym miejscu. Jeżeli macie w tym miejscu panele, mogą Wam napuchnąć. Więc pamiętajcie o tym, gdy na przykład będziecie gdziekolwiek stopować, bo jest to faktycznie problem. Zacznijmy od rozmiaru urządzenia. 33 cm średnica, 9,8 cm wysokość, czyli ma prawie 10 cm wysokości, dosyć wysoki przez wieżyczkę. Typ filtra to jest HEPA, ma funkcję mopowania oraz odkurzania. Nawigacja LDS laserowa, no czyli radar znany, sprawdzony od lat i po prostu działa, więc jest OK. Ma funkcje dodatkowe. Ma zwiększenie mocy na dywanach, czyli jest w stanie wykryć, że jest na dywanie, wtedy odpala tą moc automatycznie, ale o samej sile to jeszcze będzie. Czujnik spadku, czyli nie spadnie nam po schodach, no i unikanie zdarzeń z wszelkimi obiektami.
Może zapisać mapę dzięki radarowi. Powierzchnia pracy to jest około 120 do 150 m2, czyli duże mieszkanie spokojnie ogarnie. To jest na pewno dosyć duży plus. Pojemność pojemnika na kurz, tak jak wspomniałem, 600 ml, na wodę 350. Moc ssania wysoka, 4000 PA. To jest dużo. Czas pracy od 90 do 120 minut, więc duże mieszkanie dosyć dobrze poodkurza. Czas ładowania to około 4 godziny. Bateria to jest 2500 mAh. Jeżeli chodzi o asystentów, to pracuję z Googlem, z Alexą i z Genie. Głośność 55 dB, a aplikacja to WeBug. Czas przejść do aplikacji. Aplikacją jest WeBug, między innymi ją wykorzystaliśmy przy nadzworze X500. Więc tak, to co widzimy na pierwszej stronie, jak tylko klikniemy na robota, to widzimy całą mapę, którą wykonał przy pierwszym ruszeniu, czas w jakim posprzątał to powierzchnię, którą posprzątał. Mamy informację o naładowaniu baterii, przycisk zacznij, który uruchomi sprzątanie, no i przycisk ładować, wymuszający powrót do stacji dokującej. To co widzimy, to aplikacja jest w języku polskim, ale ładować to jest średnio po polsku, czyli są błędy. Niestety, ale nie wszystkie nazwy w aplikacji są poprawne. Nad informacją o czasie sprzątania znajdziecie przycisk mapy, czyli takie czyszczenie niestandardowe i dzięki temu możemy doprecyzować, gdzie nadzwór ma dalej sprzątać. Po naciśnięciu tego pojawiły się kolejne opcje, jak sprecyzować. Znowu taki trochę Google Translate. Ogólnie chodzi o to, żeby dokładnie określić, gdzie ten robot ma posprzątać. Strefa, czyli określamy obszar, w którym ma działać, albo pozycja, czyli w konkretnym miejscu. A gdy klikniemy na 3 kropki w prawym górnym rogu, wtedy pokażą nam się kolejne opcje, takie jak ustawienia robota, a dokładnie rzecz ujmując komunikatów głosowych, przycisk ręcznie, czyli ręczne sterowanie robotem, ustawienia mapy, nie są jakieś super skomplikowane, więc możemy na przykład wyczyścić bieżącą mapę, jeżeli sobie ją popsuł. Zmiana nazwy robota, ustawienie jednostki, jeśli nie lubimy metrów kwadratowych i chcemy w innych wartościach. Kto nie lubi metrów kwadratowych? Nie wiem, czy moglibyśmy w stopach na, nie wiem, kafelki na przykład, czy cokolwiek. Nie dotykajcie tego, zostawcie metry kwadratowe, po prostu. Tyle. Harmonogram, czyli funkcja, dzięki której ten robot będzie faktycznie jeździł wtedy, kiedy chcemy, żeby jeździł. Przycisk udostępnij, czyli możemy się podzielić kontrolą nad tym odkurzaczem, wtedy inna osoba również może nim sterować, na przykład domownicy pozostali. No i parę dodatkowych informacji, jak to, czy aplikacja jest aktualna, informacje o urządzeniu i tak dalej. Jak się sprawuje nadzwór X600 na co dzień? O wiele lepiej niż nadzwór X500, bo ma radar. A dzięki radarowi mamy pełne opcje związane z budowaniem mapy, z tym, że nie przyrżnie w różne rzeczy po drodze, tylko faktycznie posprząta nam mieszkanie. Odkurzacz sprząta mieszkanie bardzo fajnie, ma super silną moc, 4000 paskali. To dużo jak na odkurzacz. Jest z tym jeden mały minus, taki, że nie możemy zmniejszyć tego odkurzania, przez co cały czas jedzie na tych 4000 paskali, cały czas jest mocny, a na dywanach jeszcze mocniejszy. W efekcie też jest niestety ale bardzo głośnym odkurzaczem. Jeżeli chcecie sobie go puścić, gdy pracujecie albo gdy śpicie, to będzie dobrym budzikiem, żeby odpalić. No ale cóż, z mocą idzie głośność. To jest drugie hasło, które powiedział wujek Ben dla Spidermana. Tak? Czyli najpierw było, że pamiętaj o tym, że z mocą idzie odpowiedzialność, ale też głośność. To drugie powiedział. Tak. Tylko wam powiem, jeżeli chodzi o Marvela. Urządzenie jest fajne. Jest o wiele lepsze niż nadzwór X500. Ma wszystko to, czego byśmy oczekiwali od robota odkurzającego tej klasy. Więc to jest na pewno na plus. Możemy mopować, bardziej to jest przecieranie, tak? Więc tutaj mamy stare modele przecierania. No minusem jest to, że nie mamy tej blokady wody. Więc pamiętajcie o tym, że może Wam różnego rodzaju panele czy cokolwiek zmoczyć za bardzo, bardziej niż byśmy tego chcieli. Ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o robota odkurzącego, to jest spoko. WeBug nie jest co prawda aplikacją, które znamy wszystkie, ale daje radę, ma mapki, ma wszystkie funkcje, których potrzebujemy. Również mamy tutaj wsparcie dla asystentów, między innymi dla Alexy, Google Asystanta. Minus jest taki, że nie rozumie komend po polsku, więc niestety, ale nie możecie powiedzieć, nie wiem, hej Google, posprzątaj mi dom i on wtedy ruszy. To nie zadziała.
Sama komendy po angielsku, aplikacja jest po polsku z błędami, ale zawsze lepiej po polsku z błędami niż po chińsku albo po czesku na przykład. Nadzwor X600 jest spoko robotem. Jest spoko robotem w dobrej cenie. Można go dostać nawet za 900 zł. Ja ostatnio patrzyłem na AliExpressie, kosztuje tam koło 1300, ale widzieliśmy oferty, gdzie można go było dostać za 900, więc naprawdę porządny robot za tą cenę. Bardzo silny, więc jeżeli zależy Wam na dobrym podkurzaniu, no to proszę Was, 4000 paskali na takim robociku, to Wam wciągnie wszystkie okruszki, ryż, cukier i kota, jeżeli będzie zbyt ospały i nie będzie na tyle czujny. Wszelkiego rodzaju czujniki upadku, zderzeń robot posiada. Mamy zapamiętywanie map, mamy mapowanie z tym lekkim problemem z moczeniem, ale jest, trochę źle to zabrzmiało, z tym brakiem blokady wody. I no cóż, robot jest dość głośny, więc o tym też trzeba pamiętać. Raczej go puszczamy, gdy nas w domu nie ma. On za pierwszym razem, jak między innymi mapował mieszkanie od Soszy, no to pojeździł 50 minut długo, ale to jest zawsze za pierwszym razem, gdy robot rusza, żeby zmapować mieszkanie, to trwa dłużej. Później, kiedy on już ma tą mapkę, już wie, jak chce się poruszać, to działa to zdecydowanie szybciej. Więc wydaje mi się, że Nadzwor X600 jest całkiem fajną propozycją. Plusy powiedziane, minusy również. W tej cenie jest spoko, moim zdaniem. Dzięki za ten film, trzymajcie się ciepło, oglądajcie nasze pozostałe recenzje i do zobaczenia.